Większość z nas cierpi na niedobór czasu i nadmiar zadań do wykonania. Jeśli i Ty jesteś w tym gronie, to obejrzyj ten film, gdzie poznasz 10 sprawdzonych metod, jak zwiększyć efektywność Twojej pracy i jak dobrze zaplanować dzień. Zastosowanie tego znacznie zmniejszy stres i liczbę sytuacji, kiedy będziesz w tak zwanym niedoczasie. W wielu zawodach, np. prawniczych, dobra organizacja czasu to podstawa, bo ciągle goni nas termin, ale tak naprawdę w wielu innych zawodach jest bardzo podobnie. Zwiększenie efektywności Twojej pracy przyda Ci się wszędzie. I dlatego obejrzyj ten film do końca i zastanów się, jak możesz wykorzystać każdy z zaproponowanych sposobów. Pierwsza rzecz to tak zwana praca głęboka. Zarezerwuj sobie czas, to może być określona pora w ciągu dnia, to może być blok godzin albo dni, kiedy absolutnie skupiasz się na realizacji danego zadania. I to skupiasz się w 100%, bez rozpraszaczy, bez przerywania, bez jakichkolwiek drobnych rzeczy do zrobienia. Organizujesz sobie czas i przestrzeń do niezakłóconej pracy. Jeśli trzeba, uprzedzasz innych, że w tym czasie jesteś dla nikogo nieosiągalny. Nie dzielisz swojej uwagi na nic innego. Nie uprawiasz żadnego multitaskingu, tylko całą swoją uważność poświęcasz temu jednemu zadaniu. Tak naprawdę multitasking nie polega na robieniu kilku rzeczy naraz, ale na szybkim przełączaniu się pomiędzy poszczególnymi zadaniami. W ten sposób tracisz sporo energii na przełączanie się pomiędzy tymi działaniami, którymi żonglujesz, a to z kolei powoduje duże straty. Znacznie lepiej jest, żeby Twoją energię spożytkować na konkretne rezultaty, a nie na samo przeskakiwanie pomiędzy zadaniami tylko po to, żeby pokazać, że dużo robisz naraz. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale zobacz, jak się za to należy zabrać. Zorganizuj sobie czas i przestrzeń do tego, żeby móc się skupić na 100%. Wtedy zadanie, które jest przed Tobą, wykonasz nie tylko szybciej, ale i lepiej. Ja, kiedy potrzebuję naprawdę skupić się na danym zadaniu, tak naprawdę absolutnie się skupić, to często przychodzę do kancelarii albo bardzo wcześnie rano, aby wykonać je przed wszystkimi, albo późnym popołudniem lub wieczorem, albo nawet zdarza mi się przychodzić w weekend, na przykład w sobotę albo w niedzielę. To daje mi pewność, że żaden z pracowników akurat nie będzie czegoś ode mnie potrzebował, nie pojawi się kurier ani listonosz, a gdy wyłączę dźwięk w telefonie albo ustawię w nim tryb samolotowy, to nie ma ryzyka, że coś mnie będzie rozpraszało i odwodziło od skupienia się na tym, co akurat mam do zrobienia. A czasem pokusa, żeby zerknąć do internetu i się oderwać, jest naprawdę ogromna. Zadbaj więc o to, żeby mieć warunki do pracy głębokiej. Ja o pracy głębokiej pisałam też szerzej w książce Usługi profesjonalne, więc jeśli jeszcze jej nie znasz, to link do książki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Druga zasada, która sprawdza się przy zadaniach większych i mniejszych, to checklista. Zrób sobie listę zadań na dany dzień albo tydzień i trzymaj się jej. Zadania, które już zrealizowałeś, skreślaj. Jest coś satysfakcjonującego w tym, gdy widzisz, jak kolejne pozycje znikają z listy i są już odhaczone. Możesz zrobić listę odręcznie i skreślać, to też daje satysfakcję. Możesz używać do tego aplikacji, które albo służą do planowania, albo nawet stricte do tworzenia checklisty. U mnie bardzo sprawdza się Google Keep, ale aplikacja może być oczywiście dowolna. Ważne jest, żebyś mógł z łatwością zapisać zadania do wykonania i zaznaczać te, które już wykonałeś. Jeśli jakiegoś zadania z różnych względów nie zrealizowałeś, to przenieś je do listy na kolejny dzień. Dobrze jest zrobić listę dzień wcześniej, na dzień następny, bo wtedy zaczynając dzień pracy wiesz już dokładnie, co masz do zrobienia i nie zastanawiasz się wtedy, od czego zacząć. Po prostu działasz. Trzecia ważna zasada przy zwiększaniu efektywności to jasne ustalenie priorytetów. Ustal, co jest najważniejsze i w jakiej kolejności będziesz realizować dane zadania. Sprawdź, które kwestie są terminowe, które wymagają najwięcej pracy i skupienia i które Cię najbardziej obciążają. Ustal, w jakiej kolejności będziesz je wykonywać. Możesz na liście zadań ustalić te kwestie, nadając zadaniom numery na przykład, te oznaczone na przykład numerem 1 będą najważniejsze i potem kolejne będziesz realizować. Jeśli nie ustalisz priorytetów, to nie tylko nie będziesz wiedzieć, od czego zacząć, ale też nawet jak już zaczniesz, może się okazać, że w wirze zadań zrobisz tylko różne inne drobne zadania, a nie zrobisz tego, co było najistotniejsze. Bo na przykład zabrakło czasu, wydarzyło się coś dodatkowego, zabrakło Ci skupienia, pochłonęło Cię morze małych, drobnych spraw, które wcale nie są istotne albo kluczowe w danym momencie, no ale zabierają czas. Tego czasu braknie Ci dla spraw ważnych. Jak już ustalisz priorytety, to czas, żeby zastosować zasadę czwartą. Ta zasada mówi, że przy równym poziomie ważności zaczynaj od rzeczy, które są najbardziej skomplikowane. Jeśli zaczniesz od rzeczy, która jest najbardziej wymagająca i zrobisz ją, to resztę czasu spokojnie i bez presji możesz poświęcić na drobniejsze zadania. U mnie w praktyce sprowadza się to do zaczynania od rzeczy, które są terminowe, bo albo tak wynika z przepisów, czy z wezwania sądu, albo na przykład tak umówiłam się z klientem.
Termin to rzecz święta, podobnie jak dotrzymanie danego słowa, więc najwyższy priorytet powinno mieć właśnie dotrzymanie terminu i wykonanie tych rzeczy, które określonego dnia muszą być zrobione. Jeśli zaczniesz zadania od rzeczy, które mają najwyższy priorytet i są terminowe, to zminimalizujesz też ryzyko, że ze sporą adrenaliną będziesz musiał podejmować jakieś awaryjne działania, zastanawiając się, czy uda Ci się zdążyć na czas. Jeszcze jednym argumentem, aby zaczynać od rzeczy najbardziej wymagających, jest to, że na początku dnia pracy nasz umysł zazwyczaj działa najsprawniej. Jeśli połączymy to z pracą głęboką, to zamiast myślenia cały dzień o tym, co musimy zrobić, mamy to po prostu zrobione. No i możemy dalej ruszyć ze swoim życiem i z kolejnymi działaniami. 5. rzecz, związana też z pracą głęboką, to eliminowanie rozpraszaczy. Wyłącz dźwięk w telefonie, wyłącz powiadomienia w laptopie, zdejmij zegarek, jeśli masz smartwatcha, wyłącz media społecznościowe. Jeśli trzeba, włącz tryb samolotowy. Jak już uporasz się z tym dziwnym poczuciem, że coś jest nie tak, zorientujesz się, że eliminowanie rozpraszaczy bardzo wpłynie na Twoje skupienie i jakość Twojej pracy. Wielu klientów wie, że jeśli nie odbieram telefonu, to po pierwsze oddzwonię, gdy tylko będę mogła rozmawiać, a po drugie, że w tym czasie rozmawiać nie mogę, bo albo właśnie jestem na rozprawie, albo na spotkaniu, albo mam czas pracy głębokiej. Druga kwestia. Niektóre osoby, które pracują ze mną w kancelarii, nawet nie wiedzą, jaki mam dzwonek w telefonie, bo przez znakomitą większość czasu ten dzwonek jest wyciszony. I chodzi nie tylko o to, żeby nie rozpraszał mnie przy wykonywaniu określonych zadań, ale też, żeby nie wytrącał z koncentracji innych. Gorąco zalecam Ci zrobienie dokładnie tego samego. Jeśli nie jestem akurat w pracy głębokiej, to mam na nadgarstku smartwatcha, który wibracją sygnalizuje mi o nadchodzących połączeniach telefonicznych. To w zupełności wystarczy, by śledzić, co się dzieje, być na bieżąco z telefonami, bez zakłócania głębokiej pracy innych. 6. wskazówka. Planuj dzień i bloki czasowe, a o ile się da, nie pozwól, żeby cokolwiek rozbijało te bloki. Dużo łatwiej wykonuje się zaplanowane działania, jeśli masz blok czasowy. Na przykład na spotkania z klientami, blok na odpisywanie na maile, na odzwanianie na telefony. Znacznie łatwiej skupić się na tym, co robisz, jeśli zaplanujesz sobie, że na przykład na telefony odzwaniasz danego dnia o jednej porze, na przykład o godzinie 14. Nie ma wtedy sytuacji, że co pół godziny, co godzinę ktoś Ci przerywa i wybija ze skupienia kolejnymi telefonami. Po takim oderwaniu się musisz znowu poświęcić czas, aby na nowo się skupić. Podlicz sobie kiedyś w typowym dniu, ile razy ktoś odrywa Cię od pracy. Bo albo dzwoni, albo chce coś zapytać na miejscu, albo potrzebuje akurat czegoś, co spokojnie mogłoby poczekać. Możesz się zdziwić, ile czasu tracisz tylko dlatego, że pozwalasz na takie wrzutki, zamiast zaplanować bloki czasowe na określone zadania i się ich trzymać. Spróbuj tej metody. 7. zasada. Wprowadź sobie nagrody i celebruj sukcesy. Taką już mamy ludzką naturę, że motywuje nas nie tylko kij, ale też marchewka. Wprowadź sobie nagrody za realizację określonych zadań, zwłaszcza tych najtrudniejszych, do których najgorzej Ci się zabrać. Zaplanuj coś za ukończenie największego zadania albo na przykład za ukończenie całej listy. To może być kupienie sobie czegoś ładnego, na przykład torebki albo butów, ale to może być też na przykład pójście na masaż czy spędzenie popołudnia w określony sposób, tak jak lubisz. Taki system sprawia, że chętniej będziesz realizować zaplanowane zadania, wiedząc, że tuż za rogiem czeka na Ciebie nagroda. Zasada 8. Jeśli chcesz pracować naprawdę efektywnie, wprowadź do swojego czasu higienę czasu wolnego i naucz się naprawdę odpoczywać. Relaks to nie jest tylko czas Twojej przyjemności, ale też inwestycja w wypoczęty umysł, który musi sprawnie działać i dzięki temu będzie działał lepiej. Zwłaszcza jeśli Twoja praca jest związana z dużym stresem, to ogromne znaczenie ma to, czy odpoczywasz i jak odpoczywasz. Odpoczynku musisz i powinieneś się nauczyć. I nie jest to żadna strata czasu. Człowiek niewyspany i zestresowany ma dużo większe ryzyko popełnienia błędu, a na pewno nie chcesz tego ryzyka u siebie. Naprawdę lepiej jest zapobiegać pożarom, niż je gasić. Więc zaplanuj tak czas, żeby wypocząć, wyspać się, zregenerować umysł i potraktuj swój czas wolny z odpowiednim priorytetem. Jeśli pracujesz na własny rachunek, to zawsze będzie w pracy do zrobienia coś jeszcze. Ale nie oznacza to, że musi to być zrobione akurat teraz natychmiast. Szanuj swój czas wolny. Jeśli masz problem, że dzwonią w tym czasie telefony, to pomyśl albo o drugim numerze, albo włącz tryb samolotowy. Albo najlepiej jasno wyznaczaj i komunikuj granice, żeby klienci wiedzieli, kiedy mogą, a kiedy nie mogą do Ciebie dzwonić. A jak masz problemy z ustalaniem granic z innymi ludźmi, to koniecznie przeczytaj rozdział na ten temat w naszej książce Wojna na słowa. Link znajdziesz w opisie pod filmem. A teraz zasada 9, która bardzo usprawniła moje działania i zwiększyła ich efektywność.
Ta zasada to delegowanie zadań. Naucz się delegować zadania, bo naprawdę nie wszystko musisz robić osobiście. Ba, nawet nie wszystko ty sam albo sama zrobisz najlepiej. Nawet jeżeli ci się tak wydaje. Ja też tak miałam. Zrób listę rzeczy, które robisz na co dzień i zastanów się, które z tych rzeczy musisz zrobić ty sam, a które mógłby dla ciebie zrobić ktoś inny. Zobacz, ile te rzeczy zajmują czasu. I to zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Ja prowadząc mentoringi dla prawników widzę, jak wiele z nas ma poczucie, że wszystko musi robić sama. Dopiero jak się przyjrzymy, ile zadań tak naprawdę można oddelegować, to okazuje się, że uwalniają się ogromne przestrzenie czasowe, które można znacznie lepiej ulokować na własny rozwój, na poszukiwanie klientów, na analizę spraw, czy nawet na wypoczynek, który, jak się już umówiliśmy wcześniej, ma naprawdę ogromne znaczenie. I naprawdę nie musisz samodzielnie wykonywać różnych czynności administracyjnych czy technicznych. Nic tak nie rozwinęło mojej kancelarii i nie zwiększyło mojej jakości życia, jak właśnie odpowiednie zrekrutowanie osób do zespołu i delegowanie zadań. Oddelegować możesz też w życiu prywatnym różne rzeczy. Zakupy, sprzątanie, inne czynności. Tak naprawdę wciąż najbardziej ograniczonym zasobem, jaki mamy, jest czas. Więc nie ma sensu nierozsądnie go marnować. Ostatnia, 10. zasada to bądź uważny, a nie rozproszony. Dzięki uważności możesz zrobić znacznie więcej w znacznie krótszym czasie. Jeśli masz problem z uważnością, to odetnij bodźce, które cię rozpraszają i ucz się tej uważności. Pomyśl o mindfulness, pomyśl o medytacji, poszukaj metod i ćwiczeń na zwiększenie skupienia i wykorzystaj je w swojej pracy i w swoim życiu. Spotkaj się ze mną w kolejnym filmie, a w międzyczasie zobacz jeszcze ten materiał. Zajrzyj też do naszej księgarni, bo znajdziesz tam książki, o których dzisiaj mówiłam. Daj łapkę w górę i udostępnij ten film chociaż jednej osobie, której może się to przydać. Do zobaczenia następnym razem.